Witam na moim kanale To Szydełkowo. Pokażę dzisiaj taką zawieszkę zajączka, spiralkę wiatraczka. On się ładnie kręci w obie strony i jest zabawną zawieszką. Całkowita długość tego zajączka to około 26 cm. Ten zajączek ta zawieszka zakończona jest pomponikiem. Ten pomponik ma około 4 cm długości, zaś ta cała zawieszka bez pomponika ma 21 cm. Uszy mają około 5,5 cm. Tak wygląda ta zawieszka, zaś drugą podobną, ale dłuższą, zrobiłam bez pomponika. Zrobiłam ją tak samo jak pierwszą. Ta ma 35 cm długości. Uszy tego zajączka są trochę krótsze, bo mają około 4,5 cm długości. I zapraszam do wykonania takiej zawieszki razem ze mną. On jest robiony z cieniowanej bawełny Alizabela, to turecka bawełna i robiony jest na oczkach łańcuszka. I ja zaraz pokażę, jak zrobić taką zawieszkę. Taką zawieszkę, dekorację świąteczną. Do wykonania takiej zawieszki użyłam, jak powiedziałam, użyję, tak jak tutaj, tej cieniowanej bawełny Alizabele. Ja wybrałam te kolory z dwóch różnych motków. Jedna to taka, gdzie tu ma trochę niebieskiego i różne odcienie zieleni. Też i taka, która jest tutaj zielona, ale ja sobie wybrałam z tego motka ten kolor. I jeszcze z drugiego motka wybrałam takie kolory. I robiłam tę zawieszkę na szydełku 1,75. Oprócz tego potrzebny jest jeszcze biała włóczka Gazal Baby Cotton. Ja tutaj użyłam do wykonania tej głowy i uszu, a także będę potrzebowała kulkę silikonową do tej głowy i igłę do włóczki, nożyczki i tutaj jeszcze trochę takiej różowej włóczki. Ja tutaj akurat mam taką resztkę Dropsa Merinos Baby, ponieważ akurat pasuje mi ten kolor. I jeszcze do tego wyszyłam te oczy i ten nos z siwej muliny. To włóczka do wyszywania. Takiej włóczki, czyli takiej włóczki użyję do wykonania tych policzków, a taką nitkę bawełnianą do haftowania użyję do, jak powiedziałam, do nosa i oczu. W takim siwym, ciemno-siwym kolorze. I przystępuję do wykonania tej zawieszki. Zawieszka, wiatraczek, zajączek. Zacznę od oczek łańcuszka. Ta zawieszka
była robiona na 73 oczkach łańcuszka. I jak powiedziałam, jej całkowita długość z uszami to około 35 cm długości. Zaś ja zrobię teraz krótszą tę zawieszkę, ponieważ zrobię na 43 oczka łańcuszka. I zaczynam. Czyli robię oczka łańcuszka, jak powiedziałam, 43 oczka. 2, 3, 4, 37, 38, 39 i 40. I jeszcze 41, 42 i 43 oczka, czyli mam tutaj 43 oczka i przystępuję do rzędu drugiego. W rzędzie drugim wbijam szydełko, nawijam nitkę na szydełko i wbijam szydełko w czwarte oczko łańcuszka. Raz, dwa, trzy, 4. I teraz robię słupek. I w każdym oczku robię 2 słupki. I tak to wygląda na tę chwilę, czyli w każdym oczku do końca tego rzędu robię w jednym oczku po 2 słupki. Tyle mam zrobione i spotkamy się pod koniec tego rzędu. I przerobiłam ten drugi rząd. Teraz mam taką spiralkę i przechodzę do
rzędu trzeciego będę robiła w każdym oczku 3 słupki. Na początku robię 3 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3. Odwracam na drugą stronę i jak powiedziałam, w każdym oczku 3 oczka słupka. Raz, 2 i 3. I tak to teraz wygląda. I tak będę przerabiać do końca tego rzędu. Tak, żeby zrobiły się takie pierścienie i żeby wyszła taka wiatraczkowa zawieszka. Tyle mam zrobione. I jeszcze raz tak wygląda z jednej strony, tak wygląda z drugiej strony. I tak przerabiam do końca tego rzędu, czyli trzeciego, i spotkamy się pod koniec tego rzędu. Tyle zrobiłam. Ona się powiększa, poszerza. Tak tu wygląda z jednej strony, tak z drugiej. I tak robimy do końca tego rzędu, trzeciego, i spotkamy się pod koniec tego rzędu.
tak wygląda na tę chwilę ta zawieszka wiatraczek. Tej nitki na końcu się od łańcuszka nie pozbyłam jeszcze. I teraz zbliżam się do końca tego trzeciego rzędu. I tu jeszcze ostatnie oczka zostały. I zakończyłam rząd trzeci. Tak wygląda teraz ta spiralka, wiatraczek. I teraz wybieram z tej części włóczki ten ciemniejszy kolor. Aby ją zakończyć, tu odetnę tę nitkę, zostawię trochę dłuższą i wprowadzam nowy kolor, jak powiedziałam, ponieważ teraz zakończę ją ściegiem rakowym, tak jak tutaj. Tak jak tutaj zakończę ściegiem rakowym. Czyli czwarty rząd, tu wbijam szydełko i zaczynam ciemniejszą nitką, ale zostawiam trochę dłuższą. Tu zwiążę te dwie nitki. I teraz ściegiem, czyli zaczynam czwarty rząd. Robię oczko łańcuszka i robię półsłupek, ale w tą górną część łańcuszka wbijam szydełko i robię ściegiem rakowym. Dalej następne oczko. Tak robię, aby ta część łańcuszka tutaj była widoczna. Ta dolna część tego łańcuszka od tych oczek słupka. I tak wbijam każde oczko w górną część tego oczka szydełko. I tak wbijam w górną część tego oczka szydełko, tego łańcuszka. Tak to wygląda. Tak wygląda na tę chwilę wykończenie.
tyle zostało do końca. Dalej robię tym ściegiem rakowym. Każde oczko wbijam to szydełko. I jeszcze. I jeszcze tutaj. I tak zakończyłam. I teraz odcinam tę nitkę i przeciągam. I tak to wygląda. Teraz chowam tę nitkę w lewej stronie między te oczka. Tych nitek, które tutaj wcześniej zostawiłam, te nitki schowałam w środek tej robótki i teraz ta część zawieszki jest zrobiona. Tyle zrobiłam i teraz prawą górną częścią tej zawieszki będzie prawa strona tego ściegu rakowego, czyli tak jak zaczynałam robić tę zawieszkę i robiąc do dołu. I tu będzie moja górna część tej zawieszki, czyli prawa strona tej robótki. Tak ona wygląda. I teraz ona ma tutaj 7 takich pierścieni. Tu ją pozwijałam. I teraz ta zaś ma 11 takich pierścieni, a ta ma 7. I teraz od razu powiem, że gdyby robiła z grubszej włóczki, to ona trochę inaczej wygląda. Ta, tu zostawiłam te nitki, ponieważ ona jest robiona z włóczki akrylowej na szydełku 1, na szydełku 3 mm. Ona jest dwukolorowa i bez wykończenia tym ściegiem rakowym. Ona tak wygląda i ona jest może bardziej taka sztywniejsza. Czyli można robić z każdej włóczki. Tutaj jej nie przykręciłam. Można robić z każdej włóczki takie szydełkowe zawieszki, wiatraczki. I teraz zrobię głowę tego zajączka i zaczynam od magicznego pierścienia, na którym zrobię 6 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. I tu łączę pierwsze z ostatnim oczkiem i łączę oczkiem ścisłym i robię oczko łańcuszka. I teraz w każdym oczku robię 2 półsłupki. Tak,
aby na koniec tej robótki było 12 półsłupków. I tak powtarzam do końca tego rzędu. I 12 półsłupków mamy zrobione, czyli w ten sposób zrobiłam 2 rzędy. Trzeciego, w którym robię w co drugim oczku 2 półsłupki. Raz. Raz i 2. Raz. I 2. Raz. I 2. I tak powtarzam do końca tego rzędu i spotkamy się pod koniec rzędu trzeciego. Rząd trzeci z magicznym pierścieniem zakończyłam i mam 18 półsłupków. A teraz robię rząd czwarty, w którym przerabiam w 2 kolejnych oczkach po 1 półsłupku, w trzecim oczku 2 półsłupki razem. Czyli w 2 kolejnych oczkach po 1 półsłupku, w trzecim oczku 2 półsłupki razem. I tak przerabiam do końca tego rzędu i spotkamy się na koniec. I rząd czwarty zakończyłam. Mam 24 półsłupki i jeszcze jeden rząd z dodawaniem, czyli rząd piąty. Teraz w 3 kolejnych oczkach robię po 1 półsłupku. Raz, 2 i 3. W 4. oczku robię 2 półsłupki razem. W 3 kolejnych oczkach robię po 1 półsłupku. W 4. oczku 2 półsłupki razem. I tak powtarzam do końca i spotkamy się pod koniec tego rzędu. I zakończyłam rząd piąty i mam 30 półsłupków. Teraz będę przerabiać 4 rzędy bez dodawania, czyli w każdym rzędzie przerobię 30 półsłupków. I spotkamy się po przerobieniu tych 4 rzędów. 4 rzędy bez dodawania przerobiłam, a teraz będę zmniejszać, czyli w 3 kolejnych oczkach robię po 1 półsłupku, w 4. oczku robię zmniejszenie. W 3 kolejnych oczkach robię po 1 półsłupku. W 4. oczku zmniejszam o 1 półsłupek. I tak przerabiam do końca tego rzędu. To był mój 10. rząd, licząc od magicznego pierścienia. Zakończyłam i teraz mam 24 półsłupki i robię kolejny rząd. I robię kolejny
rząd, czyli 11 i w dwóch kolejnych oczkach robię po jednym półsłupku, w trzecim półsłupku robię zmniejszenie, czyli raz, dwa, w trzecim zaś półsłupku robię zmniejszenie. W dwóch kolejnych oczkach po jednym półsłupku, w trzecim oczku robię zmniejszenie. W trzecim oczku robię zmniejszenie. I tak przerabiam ten rząd do końca i spotkamy się pod koniec tego rzędu. 11 rząd zakończyłam i mam 18 półsłupków, a teraz dalej zmniejszam, czyli robię w pierwszym oczku robię jeden półsłupek, w drugim oczku robię zmniejszenie. Czyli w co drugim oczku robię zmniejszenie. Tak, aby na koniec tego rzędu mieć w co drugim oczku robię zmniejszenie. Tak, aby na koniec tego rzędu mieć 12 półsłupków. I tak zwęża się ta głowa tego zajączka i robię tak do końca tego rzędu i spotkamy się pod koniec 12 rzędu. Rząd 12 zakończyłam. Ta głowa się coraz bardziej zmniejsza. I teraz mam na koniec 12 półsłupków, na koniec tego rzędu. I w kolejnym rzędzie, czyli 13, przerobię te 12 półsłupków bez dodawania i odejmowania. A więc w każdym oczku robię jeden półsłupek. I tu mamy 11 i 12. 13 rzędów. 13 rzędów przerobiłam. Tak teraz wygląda ta głowa. A teraz wypcham tę głowę wypełnieniem. Będę teraz zmniejszać, robić zmniejszenie w każdym oczku, tak aby wyszło mi 6 oczek, 6 półsłupków na koniec. Tego znacznika się już pozbyłam. I teraz raz, dwa, trzy, 4,
5 i 6. I mam 6 oczek na końcu. I teraz odcinam tę białą nitkę. Zostawię dłuższą na przyszycie tej głowy. I teraz tu przeciągam. I tak na razie ją przeciągam. I teraz igłą tutaj zakończę. Głowa zrobiona i dosyć mocno ją wypchałam. Teraz zrobię uszy temu zajączkowi. Uszy jedno mam zrobione i tu zostawiłam dłuższą nitkę do przyszycia. I teraz uszy zaczynam oczkami łańcuszka i robię 12 oczek łańcuszka. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. I teraz łączę pierwszy z ostatnim oczkiem. Łączę oczkiem ścisłym i robię oczka półsłówka. Czyli tu przerabiam, jeszcze robię oczko łańcuszka. I wrabiam tę nitkę z tego łańcuszka. I w każdym oczku robię jeden półsłupek. I tak robię. I tak przerabiam do końca tego rzędu. W każdym oczku jeden półsłupek, wrabiając tę końcówkę tej nitki. I tak przerabiam do końca tego rzędu. I zakończyłam ten pierwszy rząd i mam 12 półsłupków. I teraz robię 5 takich rzędów, czyli jeszcze 4 takie rzędy. I spotkamy się po wykonaniu tych 4 rzędów bez dodawania, czyli w każdym rzędzie robię po 12 półsłupków. 5 rzędów przerobiłam po 12 półsłupków i teraz robię 6. rząd, ale na początku zmniejszę o jedno oczko półsłupka. I teraz przerabiam w każdym oczku jeden półsłupek.
tak aby było na koniec 11 półsłupków i robimy okrągło cały czas. I teraz rząd 6 zakończyłam i na początku znowu zmniejszam o 1 półsłupek. I teraz mam 10 półsłupków, które przerabiam i tak zrobię 2 rzędy, czyli robię ten rząd i następny. Po te 10 półsłupków. Siedem rzędów przerobiłam. I teraz 8 rząd, gdzie przerabiam znowu te 10 półsłupków. Ósmy rząd zakończyłam i jeszcze w 10 przerobię te 10 półsłupków. I 9 rząd zakończyłam i teraz znowu zrobię zmniejszenie o jednym oczku, o jedno oczko w 10 rzędzie, czyli na początku zmniejszam. I dalej przerabiam jak poprzednio, czyli w każdym oczku 1 półsłupek. Dziesiąty rząd zakończyłam i teraz w 11 rzędzie zmniejszam o 1 półsłupek. I dalej przerabiam w każdym oczku 1 półsłupek. To 11 rząd. Rząd, 11 rząd zakończyłam i teraz na początku 12 zmniejszam znowu o jedno oczko, a w następnych oczkach robię po jednym półsłupku.
13 rzędzie przerabiam te oczka, czyli nie zmniejszam. Trzy. 4. 5. 'I teraz w 14 rzędzie robię zmniejszenie. I dalej przerabiam. I jeszcze jedno zmniejszenie. Zakończyłam to ucho. 14 rzędów przerobiłam. I teraz tutaj jeszcze na końcu zakończę go igłą. Czyli i przeciągam tę nitkę przez tę igłę. I tu przeciągam przez to ostatnie oczko. I jeszcze raz. I przeciągam przez tę włóczkę. I chowam tę nitkę do środka. Wyglądają te uszy, czyli 14 rzędów przerobiłam. I teraz te uszy przyszyję do tej głowy. I teraz te uszy trochę tutaj przymarszczę. Tutaj tą pierwszą warstwę. I tak przyszyję te uszy, czyli jak najbliżej tego pierwszego rzędu, który robiłam na magicznym pierścieniu. Tu zrobiłam, widać te małe takie zakładki. I przyszywamy uszy. Jedno ucho przyszyłam, a teraz przyszyję to drugie ucho, czyli przyszywam go z dwóch stron. Teraz tutaj przechodzę na tył. Jeszcze tutaj.
I ucho mam przyszyte. Tu jeszcze i mocuję tę nitkę. I przyciągam ją do końca głowy. I uszy mam przyszyte. Tutaj tak to wygląda od środka. Teraz odcinam tę nitkę. I teraz wyszyję tutaj te oczy i ten nos. Teraz mam tutaj zaznaczone, zaznaczyłam szpilkami, w których miejscach wyszyć te oczy. Przeciągam, przykładam tutaj nitkę i wbijam się tutaj pod szósty rząd. Tu zostawiam trochę dłuższą i tutaj tu wyciągam tę szpilkę, wyciągam tę i przeciągam. I jeszcze raz przeciągam i przechodzę do drugiego oka. Między pierwszym a drugim okiem odległość jest 5 półsłupków. I tutaj przekładam, wkładam te igły. I jeszcze raz przekładam. I teraz tu zostawiam jeden rząd niżej. Jeden rząd zostawiam i wbijam tę igłę tak na wysokości. I teraz jeden rząd mam zostawiony, drugi rząd tutaj pod spodem. Wbijam to igłę na wysokości raz, dwa, trzecie tutaj oczko. Trzecie oczko i przechodzę przez dwa rzędy. Przeprowadzam tę nitkę. Wracam z powrotem pod to pierwsze oko. I jeszcze raz powtarzam. I jeszcze przechodzę tutaj w dół, do góry. Tu troszkę przyciągam. I wracam tutaj.
i przechodzę z tą nitką do końca głowy. I tak wygląda. Tutaj to uszko można trochę przyczepić, żeby się tak zaginało, takie było klapnięte. I teraz wyszyję ten nosek, tak jak tutaj. Tutaj zostawiam, żeby znowu na końcu związać. I tu nad tą siwą nitką wbijam te igły. Tak ją przykładam. Tu się trochę cofnę. I tak do końca przeszywam. Jeszcze tu. I wyprowadzam tę nitkę. I tak wygląda ten nosek. Teraz jak poprzednio też te nitki przywiązuję i odcinam. Tak wygląda na tę chwilę. A teraz zrobię te policzki. Policzki zrobię na magicznym pierścieniu. Czyli robię 7 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I tutaj przyciągnę tę nitkę. Odetnę, odcinam. I nawlekam tę różową nitkę. I teraz wbijam igłę w to oczko, przyciągam i tutaj mocuję. Pierwszy z ostatnim oczkiem. Tę nitkę od magicznego pierścienia obcinam i
I teraz policzek mam gotowy, zrobiony i przyszywam ten policzek tutaj pod okiem. Tak jak tutaj, tak i tutaj pod okiem przyszyję ten policzek. I tak za oczka tutaj przyszywam. Dookoła. I tutaj na koniec mocuję tę włóczkę. Przeciągam i wyprowadzam tutaj na koniec jeden policzek mam zrobiony i przyszyty i teraz zrobię następny policzek i całkowita długość to około 9,5 cm i teraz przyszyję tę głowę do tej spiralki, czyli tak jak mi się tutaj układa, wbiję tę igłę tutaj w zakończenie tej spiralki, w ten biały kolor i przyszywam tutaj na środek. Tu środkiem przyszyję. Te oczka tutaj. I tak przyszyję dookoła. I jeszcze tutaj. I jeszcze tutaj. I tu przymocuję tę nitkę. Tu jeszcze do
dosyć ściągam tę nitkę. I jeszcze tu. I wyprowadzam tę nitkę. I tak wygląda ten zajączek. Teraz tutaj przyszyję, tak jak tu, tę zawieszkę. Zrobię to też z zielonej włóczki. Można białą, ja zrobię z zielonej i tutaj w ten środek przeciągnę tę nitkę. Tu jeszcze raz. Tak, żeby się dobrze trzymała. I teraz w to samo miejsce, tu gdzie ta zielona nitka, tu ją tak zostawię. I jeszcze raz przeciągnę, tak aby przymocować tę nitkę. I tu ją przymocuję. I teraz chowam te końce tu pod ucho. Tu odcinam. I tak wygląda ta zawieszka. Tutaj zrobiłam te policzki takie bardziej odstające. I tak ładnie one. Nie, widzimy zawieszki, spiralne zawieszki, szydełkowe wiatraczki są gotowe. Ta ma około 21 cm długości. Są one trochę inne od dotychczasowych. One ładnie się kręcą na tarasie, w domu. Także zachęcam do wykonania takich lub podobnych zawieszek. Ta krótsza, na głowie tego zajączka są dłuższe uszy o 1 cm, bo mają około 5,5 cm długości, zaś przy tej dłuższej zawieszce uszy mają około 4,5 cm, czyli przerobione są 11 rzędów, zaś te dłuższe mają 14 rzędów. Jeżeli komuś zależy na krótszych uszach, to proszę pominąć
rząd 5., 8. i 13. Te zrobiłam celowo takie dłuższe, aby po prostu były takie bardziej śmieszne, można było je bardziej zdjąć. W tej zawieszce zrobiłam też pomponik. Pomponik ma około 4 cm długości i wycięłam takie 2 kółeczka, średnica 6 cm i nawijałam tę włóczkę, po czym tutaj związałam, przecięłam i związałam tę włóczkę. I tak zrobiłam ten pomponik. Zachęcam do wykonania takiej zawieszki. Są one, jak powiedziałam, dość zabawne. Będą przede wszystkim ładnie się kręcić. Jeżeli spodobał Ci się mój filmik, podnieś łapkę w górę. A jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi filmami, subskrybuj mój kanał. Dziękuję za uwagę.